Zobacz, ty pod pomostem masz ryby, a my tu wstęp nagrywamy. Tak, wiem. Przecież tam to bąbelkowanie to było tak, że mógłbym metodę tak sobie położyć. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me. Witamy Was serdecznie. Marcin Cichosz, Krzysztof Ścigaczewski. Preston Innovations Polska. Słuchajcie, przyjechaliśmy dzisiaj na łowisko dla nas zupełnie nowe. To łowisko oczywiście już funkcjonuje bardzo długi okres czasu. Odbywają się tutaj bardzo fajne zawody w Polsce. Ludzie przyjeżdżają tu świetnie łowić na prywatne wędkowanie, natomiast nasza noga tu jeszcze nie powstała i dzisiaj mamy zamiar to zmienić, jednocześnie nagrywając dla Was jakiś materiał, który będzie dla nas jakimś rodzajem rozpoznania wody, plus informacyjnie dla Was mamy przygotowanych kilka smaczków. Zgadza się. Jesteśmy na łowisku u Makary, które w okolicach Bełchatowa jest bardzo popularne. Ja przejeżdżałem przez miejscowość Kluki, a Ty? Też. To Też. tak, zupełnie jak nad morzem, słuchajcie. Tak. Nawet przez las trzeba przejechać pełny piasku i takich drzew nadmorskich. Było super. Potem pokonałem mostek. No, zapomniałeś o mostku. Mostek Bo był dobry. mostek był ciekawy, taki, że ledwie można było autem przejechać. Miejsce jest przepiękne, miejsce jest na pewno bardzo zadbane. Są fantastyczne pomosty, na których świetnie zapewne uda rozłożyć nam się stanowiska. Są bardzo fajne, stabilne. Łowisko zapowiada się dobrze, a co nam się uda powędkować, zobaczycie oczywiście w trakcie filmu. Natomiast dzisiaj mamy jaki pomysł? Chcieliśmy przetestować i dla siebie, i dla Was jakby porównanie technik, a dla nas rozpoznanie łowiska, tak jak powiedziałem. Plan jest taki, mamy bardzo fajną, ciepłą aurę, gorącą temperaturę. Czasami ona jest denerwująca, ale ma swoje zalety. Pozwala wędkować totalnie różnymi technikami. Ja dzisiaj wybrałem sobie to, co lubię bardzo latem robić, czyli jakąś prostą technikę. Dla mnie jest to pellet wagler. A Ty, Krzysztof? Ja wybieram dzisiaj łowienie metodą. Prosta mieszanka, zanęta pellet, kilka powiedzmy przynęt w różnym kolorze. W trakcie łowienia też sprawdzimy, jakie ryby nam pojawią się na tym łowisku, jakie ryby wyciągniemy. Będziemy rywalizować czy nie? Nie, Inaczej. będziemy porównywać. Będzie to małe porównanie, ale również powiedzmy mała swoista rywalizacja, który sposób wędkowania na dzisiejszy dzień tu się lepiej sprawdzi. Bo jak wiadomo, przy takich pogodach ryba lubi stać w toni i może Marcin do nich się lepiej dobierze i szybciej. Nie dowiemy się tego, dopóki nie zaczniemy łowić. Tak. Plany jaki jest, to już wiecie. My idziemy to sprawdzić. Zapraszamy Was na nasze stanowiska. No, obciery mam już. Co masz? Obcierki, czyli kręcą się skubańce. Wiesz jak jest. Jak masz obcierki, to pojawi się branie. No i jest branie. Kurde, spadła. Co Ty miałeś, rybę? Tak. Co Ty opowiadasz tak szybko? No, na pomarańczowego waftera. Wiesz, że teoria jest taka, że to ja miałem wygrać dzisiaj na pellet wagler, ale okaże się, że teoria nie ma racji bytu jeszcze. Bez żadnych zalewek, bez żadnego dopalania. Prosta mieszanka i ryba siedzi. Co Ty, branie masz? No, Nie no, wiesz co. kolejne wstawienie do wody. No i mam rybę. Bardzo szybko ryba zaczęła reagować na wstawiony towar. Mamy tam 2 minuty z haczykiem i jest branie. O, i niestety było branie, ale ryba spadła. No ojojoj, poczekaj, będzie zaraz następna. Ale jedno co mogę powiedzieć, to diabelnie silne te ryby są. Branie było nie jakoś tam, wiesz, mega potężne, mega odjazd, a kurde, no fakt, druga kwestia jest tego, że tu pod nogami mamy dość głęboko. To ta ryba tutaj, no
i mówiłem. No nie no! Pomarańczowa szóstka, a dokładnie Bandung Wafter Chocolate Orange. Nastawiłem się standardowo, że przy jasnej mieszance dać kolor, który będzie bardziej wyraźny. Jeżeli tu wziąłem standardową mieszankę Match Method Mixa, więc pomarańczowy kolor na wierzchu bardzo dobrze się wyróżnia. Jak widać rybom to pasuje. Ale one są silne, kurde. No a tu jeszcze jest głęboko pod nogami, więc mają gdzie nurkować. Ale Marcin, pierwszy raz jesteśmy tu. Pierwsze łowienie, pierwsze wstawienie i mamy rybę. No, ja mam. Ty masz, właśnie ty masz. Tak. Nie pierwsze wstawienie i pierwsza ryba, Tylko trzecie wstawienie trzecie i pierwsza ryba. wstawienie i jedna spinka, jedna Tak. ryba. Masz Dla rację. mnie- O Jezu, kurwa. Bardzo Ci gratuluję, ale generalnie dla mnie to znaczy tyle, że na razie metoda na start jest lepsza. Tylko wiesz, Krzysztofie, jaka jest sytuacja? No dawaj. Często jest tak, że ryba na dnie po prostu żeruje, prawda? Podajesz jej coś tam w tym podajniczku, no i ona reaguje na to. A na pellet wagler trzeba sobie tą rybę troszeczkę Tak. wypracować. Tu masz rację, ale jeszcze Cię bardziej zdenerwuje. Jest pełno łuski. Nie. No, A jaki duży? no taka trójeczka. Okej. Pokażesz? Tak, już tylko go wypnę. Pokaż, to trochę Ci czasu zabierze, ja będę miał więcej szans na to, żeby Tak, zgadza się. zarzucić No może i... nawet i nie trójka. Może czekaj, żebym nic nie połamał sobie. O. Taki 2,5 bardziej. Nie, ja bym powiedział 1,5, już sobie nie dodawaj. A ja znam różne zaklęcia z Harry'ego Pottera, także uważaj. A! Co za cwaniaki. Ja nie wiem, czy one są tutaj przyzwyczajone w jakiś sposób do pellet waglera, chociaż szczerze wątpię, czy po prostu bardzo szybko próbują tą przynętę przechwycić, ale nie zacinają się zupełnie podczas pobierania. Zaraz to stestujemy. Jeszcze sprawdzam głębokość, na której wędkuję. I to może być mój błąd. O, i znowu to samo. Słuchajcie, ja wędkuję jakby na start, jak rozpoczynam wędkowanie na nowym łowisku. Zobaczcie, tutaj jest, myślę, że tutaj jest 90 cm, metr gruntu. No bo w sumie nie znam łowiska, nie wiem jak należałoby zacząć. Widzę, że te ryby reagują w pewien sposób na to, że ja podaję ten pellet i ta przynęta wpada do wody. Natomiast przy 90, chyba się nie mylę, 90 cm długości przyponu, gdyby ona wpadła od razu do wody i ta ryba zaraz na starcie pobrałaby tą przynętę, to wiedziałbym co robić. Natomiast teraz muszę troszeczkę jeszcze kombinować. Kończyło się to tak, że przy takim przyponie po 7 sekundach wpadnięcia do wody następowało branie, ale nie było zacięcia. Ja spróbuję coś zmienić, więc mi do głowy przychodzi, że powinienem zmienić długość tego przyponu. Zobaczcie, skracam to na może nie długość przyponu, ale jakby długość zestawu, która ląduje w wodzie. Spławik będzie zatrzymywał się, tutaj myślę, że jest 30, może 50 cm. Spróbujemy to zmienić i zobaczymy, czy te wskazania, które się pojawiły do tej pory, zakończą się skutecznym braniem. To jest jakby jedna z rzeczy, którą należy ustalić, kiedy zaczynamy wędkowanie na wodzie w pellet, no niekoniecznie na nowej wodzie, ale w ogóle, bo te sytuacje zmieniają się zależnie od pory roku i pogody. Jakby trzeba to ustalić na starcie wędkowania. No i zobaczymy, czy to coś zmieni.
Na razie miałem tylko wskazania, ewidentnie ryba spod spławika uciekała, a było wskazanie na samym spławiku. Spróbuję na tym krótszym, zobaczymy co się zmieni. O, znowu to samo, słuchajcie. Coś mi się tutaj nie podoba. Generalnie często jest tak, że jeśli ryby są na dnie, no to na tą metodę można bardzo łatwo, szybko je dorwać. W pellet waglerze trzeba sobie to wypracować. Martwi mnie to, że mam brania bez zacięcia jeszcze, ale poczekajmy. Ja mógłbym Ci powiedzieć, co powinieneś zrobić. Chcesz? No, dawaj. Moim zdaniem powinieneś poszukać odpowiedniego koloru przynęty. Jeśli masz obcierki. Wiesz, no zaraz zacząłem od pomarańczowego. No, No i na ten pomarańczowy jest kolejne branie. masz rybkę? Tak. Tylko teraz już zrezygnowałem z klipa. Zrezygnowałem z klipa aktualnie przy łowieniu po zerwaniu całego zestawu. No niestety w poprzedniej sytuacji nie byłem w stanie szybko zareagować na odpięcie żyłki z klipa i niestety, ale zerwałem cały zestaw. Przewiązałem się na nowy. Wstawienie, ja wiem, 1,5 minuty kolejne branie. No ale teraz już wszystko na luźnym zestawie. Jak odjedzie, to odjedzie, a widać, że te ryby są tu na tyle silne, że trzeba ostrożnie do tego tematu podejść. Fakt, aktualnie łowimy sobie, powiedzmy, koleżeńsko i rekreacyjnie i można tak się bawić. Natomiast jeżeli byłyby to zawody, no to zastanawiałbym się, jak ten problem rozwiązać i czy na przykład na klipie nie zostać, ale bardziej się skupić na tym, żeby zdążyć tą rybę odpiąć. Dobra, mamy. Ok. Aktualnie widać, że ta metoda sprawdza się. Są ryby i to szybko reagują. I co najlepsze jest to, że złowiłem rybę, która ma w środku zestaw jeszcze. Czasami jest tak, że niestety niedzielni wędkarze łowią i stosują na przyponie plecionkę. I teraz złowiłem rybę, która miała u siebie zestaw cały. Dobrze, że udało mi się ją złowić, więc ten zestaw wyciągnąłem i ryba może spokojnie pływać i być zdrowa. Ale no, raczej nie proponowałbym stosować takich zestawów, bo wtedy zostaje to u ryby nie zawsze. Ona się wypnie z tego, a później tylko może jej to zaszkodzić. Więc niech płynie, niech wraca do zdrowia. Dla mnie kolejna ryba i uleczona z ryba. Pierwsza ryba na nowym łowisku. Słuchajcie, pellet wagler jest mega prostą techniką, natomiast trudne zawsze na początku może okazać się dopasowanie do danej sytuacji. Teraz spróbuję wyholować tą rybę. Zupełnie nie wiem, co to jest. Zachowuje się jak karp. Chętnie bym ją Wam zaprezentował. Natomiast musiałem zmienić kilka rzeczy i dopiero nastąpiło takie prawdziwe branie z pellet waglera. Wcześniejsze wskazania raczej na spławiku polegały na tym, że widziałem branie, ale to było nie do zacięcia, albo na przykład zostawał mi sam przypon z gumką bez pelletu dosłownie, a coś tam zmieniłem i ta ryba zareagowała natychmiastowo. Jak ją wyholuję, to zaraz Wam powiem być może o co chodziło, będziemy to w dalszych etapach testować. Mam tutaj podbieraczek. Zaraz go sobie dobędę. To nie jest jakaś duża ryba, podejrzewam, bo widzę, jak się zachowuje, ale bardzo przyjemnie się z nią walczy. Nie wiem, Krzychu, czy Ty miałeś takie wrażenie? O, no nie jest duży, to jest mały karp, słuchajcie. Ale masz pełnołuskiego. Pełnołuski zawsze jest mega silny, natomiast nie masz wrażenia, że te ryby są tu po prostu jakieś takie pełne energii? Po pierwsze są silne, po drugie pod nogami masz, nie wiem, 1,5 m może wody. No zdecydowanie, bo one pod nogami od razu ładują do dna, prawda? Słuchajcie, jest ryba zapięta w środku pyska. O, hak bezzadziorowy wychodzi natychmiast. Oczywiście jest to przypon z gumką, to też Wam opowiem. Natomiast no, mogę Wam go zaprezentować.
Taki mały skubaniec, pełnołuski, piękny. Wypuszczamy rybkę od razu, słuchajcie, bo to cyk, niech kolega nam ucieka. No ale na klikaczu, tak? Na klikaczu mam 3 do wyboru, a niech będzie pierwszy. Jedna ryba, proszę bardzo, jestem zadowolony. Mam nadzieję, że będę miał ich więcej niż Krzychu. Teraz spróbuję zmienić przynętę na inny kolor, więc zobaczymy, czy będzie jakaś inna reakcja, czy nie. Dobra, Krzychu, mogę Ci coś podpowiedzieć? No dawaj, Zmień przynętę na inny kolor. Dobra? spoko. Okej. Zmienię na biało. Biały jest fajny. Biały jest fajny, biały jest niedoceniany, biały jest zapomniany, ale jest mega specyficzny. Nieraz, według mojej opinii, nieraz jest totalnie klapą, a czasami robi taką robotę, że aż się głowa lasuje. Serio. Zresztą Ty to wiesz doskonale, bo nieraz tak mieliśmy, nie? No właśnie przy jakichś takich załamaniach pogody, tym bardziej jak robiło się bardzo mocno pochmurno, no to wtedy ten biały kolor dawał często ryby. Tak, tak, to prawda. Dzisiaj jest dziwna pogoda, szczerze Ci powiem, bo jechaliśmy tutaj, to był upał w sumie. Tak. Cieszyliśmy się, że mamy miejsca pod drzewami, ale aktualnie zrobiło się dosyć ciemno, dosyć deszczowo. Na szczęście jeszcze nie pada i mam nadzieję, że tak pozostanie. Natomiast martwię się, że przegram, wiesz? Bo to nie jest tak dokładnie pogoda na pellet wagler. Natomiast generalnie podejmuję tą rękawicę i mam zamiar Cię pokonać. Chciałbyś tak, nie? Ile masz ryb? Powiedz. 2? 2, to ja teraz spróbuję z drugą, dobra? Dobrze. Słuchajcie, Ja mam mnóstwo obcierek, ale no i niech tak pozostanie, wiesz? Ty miej obcierki, a ja brania. dobra. Generalnie, ja już to powiedziałem, ale powiem jeszcze raz, trzeba się w pellet waglerze dopasować do danej sytuacji. I kiedy przyjeżdżam na nowe łowisko, zawsze w pellet waglerze daję przypon. Jeśli ryby są głębiej, to ja po prostu czekam z tym zestawem, on opada i wiem, że jeśli to branie nastąpiło po jakimś czasie, to należy mieć ten długi przypon, bo one gdzieś tam na dnie dopiero się łakomią na ten pellet czy na tą przynętę. Natomiast tutaj jest to moje drugie branie i każde nastąpiło w sumie 5-6 sekund po wpadnięciu do wody na krótkim przyponie. Czyli śmiem twierdzić, że ta przynęta opadła do swojej długości i nastąpiło tutaj branie. I ja weryfikuję sobie tą sytuację tak, że to jest dla mnie najlepsze rozwiązanie w danym momencie. Bo albo ryba przechwyci ją zaraz po wpadnięciu, co zdarza się bardzo często, albo przechwyci ją na tej odpowiedniej długości, na której prawdopodobnie ryby dzisiejszego dnia sobie po prostu poszukują pożywienia. Krzychu na metodę ma inną sytuację. On będzie łowił te ryby z dna, a ja chcę złowić te, które decydują się być wyżej. I mogę śmiało powiedzieć, że ten przypon, ta długość zestawu dzisiaj ze mną już zostaje i będę ją testował. Natomiast teraz mam jakąś rybę, też nie jest jakieś potwornie duża, ale przyjemnie się z nią holuje. Na pewno jest bardzo żywa, bardzo zdrowa, co na tym łowisku zauważyłem, że jest takie normalne. Nie ma ryb, które przychodzą do podbieraka mega szybko, a jest duża. To nie są przyzwyczajone ryby do zawodów i do wędkarzy. To są ryby, które jeszcze są zaskoczone tym, że je nagle złowiłem. Zobaczcie, jak wędzisko pięknie pracuje. Tutaj nie jest płytko przy pomostach. Pomosty są świetne, stabilne, ale tu nie jest płytko. I ryby, kiedy wiedzą, że przy brzegu nie jest zbyt płytko, robią tak, jak ja Wam teraz pokazuję. Do dna, próbują jeszcze ze mną walczyć. No i to jest dla wędkarzy minus, bo trzeba ją troszeczkę do góry poholować. Jak jest taka ryba jak teraz, jest to dosyć proste. Jak będzie większa, to zobaczycie, jeśli się uda, jak to potrafi wędkarzowi przysporzyć pracy i walki z tą rybą. Krzysiu,
Tak. Wszystko u Ciebie w porządku? No właśnie coś mi nie gra, bo... Zobacz, to ile? 2 kilo? Patrz, patrz. No, 2, nie? tak. A, że kiebranie, możesz mi najwyżej co pozazdrościć. Spoko, poczekaj. Poczekaj. Pokażę Wam zaraz długość przyponu. Poczekajcie chwilę, ja tylko wypuszczę. Niech sobie swobodnie pływa w swoim domku. Skróciłem zestaw, tak jak Wam powiedziałem. Tu mamy haczyk. Widzicie, gdzie dynda sobie spławik. Myślę, że to jest jakieś 35 może centymetrów. No i na tą chwilę to jest dla mnie najciekawsza długość wpadania peletu, gdzie ryby reagują dosyć szybko i ją pobierają, a nie tylko się nią bawią i są skazania. Jest po prostu branie. Przy tym zostaje. Po dyskusji z Marcinem zmieniłem przynętę na białą i po 2 minutach jest branie. Kolejna ryba, ale już zauważyłem, że pomarańczowy kolor coś im zaczął przeszkadzać i dużo obcierek, natomiast nie było brania. Założyłem białą kulkę i mamy kolejnego karpika. A pod samym brzegiem one tutaj przy pomoście są tak silne. Ty, zaraz cię dogonię. Mam 3. Co masz 3? Trzecią rybę. To moja trzecia teraz jedzie. Najpierw ją wyciągnij, dziadu. Ale wiesz, z czego jestem najbardziej szczęśliwy? Że się Krzysztof? dopasowałeś. Tak. I jakby chciałbym bardzo zwrócić na to uwagę Tobie i ludziom, którzy będą nas oglądali, że pellet wagler jest stosunkowo prostą, łatwą, mało wymagającą techniką, ale generalnie dopóki nie wpasujecie się do tego, co powinno być na zestawie, czyli jego długość, jaka przynęta, jak założona, to możecie po prostu rzucać. Natomiast zobaczcie, skróciłem się, założyłem odpowiedni pelet, trzeci rzut, trzecia ryba. Ja Wam powiem, co ja lubię robić podczas wędkowania na pellet wagler. Ten pelet, który tutaj widać, to jest mój ulubiony pelet do strzelania, do wędkowania. To jest pelet Sonu Baits Prophet oczywiście. Natomiast zobaczcie, tutaj mam taką małą ilość Perfect Fina. One są w takich samych wielkościach. To jest 8 mm i to jest 8 mm. I zastanawiacie się, dlaczego są dwa rodzaje. Ten jest dosyć ciemny i bardzo intensywnie pachnie i uważam, że jak się nim strzela, to przynosi świetne efekty. Natomiast ten Prophet, zobaczcie, jakie ma piękne wałki. Uwielbiam go zakładać na przypon z gumką, bo bardzo dobrze się trzyma. I zawsze jest to jakieś już rozróżnienie pomiędzy tym, co strzelamy, przyzwyczajamy te ryby do plusku, przyzwyczajamy je do jakiejś tam przynęty, towaru, peletu, który wpada do wody. Natomiast uważam, że zawsze jest jakiś smaczek, jakieś odróżnienie dla ryby w tym, co aktualnie jest na moim zestawie, żeby ono było ciekawsze niż to, co standardowo wpada do wody. Jednym z takich rozróżnień jest właśnie to, że ten Prophet w idealnych wałkach, mimo że on ma 8 mm, uważam, że on jest o jakiś milimetr większy niż ten Perfect Fin i to mi gdzieś w głowie daje taką przewagę. Marcin, używaj tego, to będzie lepsze rozwiązanie. Na razie się to sprawdza, zresztą jak sami widzicie. To jest karp. W ogóle spodziewałem się tu amurów, bo jakby łowienie na pellet wagler jest taką techniką, która pozwala często łowić piękne amury, szczególnie w ciepłej porze roku. Natomiast jakby dzisiaj prognoza pogody zapowiadała chyba 36 stopni, w ogóle dramat. Natomiast teraz zrobiło się chłodno, mam nadzieję, że nie przyjdzie brzydka pogoda i burza. Zrobiło się ciemno i ja jestem w ciężkim szoku, że ta metoda, czyli pellet wagler nadal daje mi ryby, że te ryby nie zeszły jeszcze do dna, do Krzyśka, do jego metod federa. I ta ryba to jest karp. Liczyłem na amury, może się to jeszcze zmieni. Na razie walczymy z pięknym karpiem. No zobaczcie, jaka ładna sztuka. Te dwa były mniejsze, pierwsze, a ten to już taki połakomił się konkretny. Wyszedł trochę na wierzch. Mam piękny podbierak 20-calowy bodajże. Zobaczcie. Zobaczcie, jaka piękna sztuka. Piękny, pomarańczowy, ale ciężki skubaniec. Ojej, ojej. Ojej. Ja dzisiaj się skupiłem na 2, powiedzmy, prostych tematach. Match Method Mix w naturalnym kolorze, czyli wersja oryginal i pellet 2 Prophet.
Najpierw jak ubijam podajnik, najpierw podaję trochę peletu i ubijam w koszyku, natomiast później robię czapkę z zanęty i aktualnie używam białego banduma, pinakolady. Przy tej pogodzie akurat teraz widać, że ten biały kolor bardziej tym rybom pasuje. Mam mnóstwo obcierek i na pomarańczowym w aftersie no jakoś coś im nie pasowało. Założyłem białego i jest kolejna ryba i pieruńsko silna. Fakt, że tu jest pod nogami dość głęboko powoduje, że te ryby potrafią spaść. Zobaczcie, mam tą trzecią rybkę, szybka prezentacja, bo to jest piękna, duża ryba. Nie chcę jej tam gdzieś nad pomostem. Pokażę Wam ją tak, żeby ją asekurować. Ładna, prawda? Wraca sobie do wody. Już. Ale głęboko. No dobra. Dziękuję Ci, kolego, za tą fajną walkę na pelet waglerze. Uciekaj. Oby takich więcej. No, jest następna ryba. Nie, no. Ja bym tego nie montował. O! Tak, zdążyłem się odwrócić do Was, żeby zobaczyć, co tam łazi, a tu mi wędkę zabiera. Zapatrzyłem się na chłopaków, co tam robią, a tu się okazuje, że mi wędkę ryba zabiera. Zostałem przy białym kolorze na przynęcie. Mam mnóstwo obcierek, ale widać, że co jakiś czas któraś z tych ryb ma ochotę. I kolejna newralgiczna sytuacja, kiedy rybę mam pod nogami, a one tak tu walczą mocno. Tym razem powoli bardziej, nie na siłę. Ale naprawdę są, niby nie są jakieś ogromne te ryby, ale silne strasznie. O, jeszcze oplątała. Dobra, macie. O, pyk. Moja czwarta ryba. Dobra, zwracamy jej wolność. Niech pływa sobie dalej. O, ale Marcin, Tak? uważaj, bo moja ryba poszła pod twój pelet wagler, żebyśmy we dwóch jej nie złapali. Nie ma problemu, ja bardzo szybko przegryzam żyłkę. Już jeden koszyk dzisiaj straciłem. One generalnie, Marcinku, są u mnie na dnie. Wiesz, bo po ilości obcierek widzę. W ogóle bardzo ciekawy dzień, Krzychu. No, Bo zarówno można łowić ryby regularnie z metody, prawda? tak. Jak i można spróbować je połowić pelet waglerem. Nie zawsze się to zdarza. Dobra, mam piątą rybę już. Zwracamy jej wolność. Teraz powróciłem do pomarańczowej przynęty jak wcześniej. Jak zaczynałem i było bardzo szybko branie. Więc trzeba kombinować z przynętami. Jest następna ryba, słuchajcie, coś niesamowitego. Przepięknie mi się łowi na pelet wagler, ale chciałbym Wam powiedzieć, to chyba nie jest duża ryba, bo przyszła łagodnie, lub ta wędka jest bardzo fajna, bo ja pierwszy raz łowię na tą serię wędek, to jest Dura. To jest wędka z nowej serii, z Preston Innovations oczywiście. To jest, muszę to zaznaczyć, to jest budżetowy kij, naprawdę, ale spisuje się świetnie. Zobaczcie, jak pracuję pod rybą, która ma na moje oko z 2 kg może, nie? Do tego mam założony kołowrotek Magnitude, oczywiście z żyłką, która jest przystosowana do wędkowania na pelet wagler. Jest to żyłka pływająca
z serii z Preston Innovations. O, możecie zobaczyć, to jest Amur, co jeszcze mi się nie zdarzyło dzisiaj, ale powiedziałem Wam, że na pellet Wagler świetnie łowi się amury. Zaraz go tutaj podbierzemy, ale daje mi się we znaki. Zobaczcie, jak ten kij pracuje pod taką rybą. To jest coś fantastycznego, jak może amortyzować odjazdy małej ryby, a co dopiero z dużą. Spróbuję ją podebrać. To jest amurek, pewnie będzie skakał. Może się uda bez tego, bo ten kosz jest dosyć głęboki. Fajny 20-calowy XS. Nie, był grzeczny. Zobaczcie, pięknie zapięty amur. Dzisiaj używam 6-gramowego spławika Preston Innovations do pellet Waglera. Zaraz Wam powiem dlaczego. Pokażę Wam tylko tą rybę grzecznie. Amury lubią skakać, więc musimy być ostrożni. Nie, ten jest grzeczny. Maluszek, ale daje ogrom frajdy. Piękny, nie? Mały, ale piękny. Słuchajcie, wypuścimy rybę do wody grzecznie. Niech sobie odpocznie po wędkowaniu moim. No i o to chodzi. Zobaczcie. Ja w sumie nie używam innych wędzisk, chodzi mi o inną długość wędziska, no bo można zastanawiać się, jakie wędzisko, jaką długość należy wybrać do pellet Waglera. Generalnie na łowiskach komercyjnych pellet Waglerem nie łowi się jakoś super daleko. Ja zazwyczaj łowię 25-30 metrów, ponieważ jakby dostrzelenie dalej pelletem podczas wędkowania stanowi pewne wyzwanie. Oczywiście jak weźmiemy pellet większy, jakiejś większej granulacji, to być może dostrzelimy dalej. Natomiast ja uważam, że najbardziej uniwersalne to jest 8 mm i przy strzelaniu pelletem 8 mm ja mam procę standardową, to jest proca medium heavy, o mocy medium heavy. Ja nią dostrzelam do 30 metrów. Na 30 metrów ja mogę wędkować spławikiem 6 gramów, 8 gramów. W ofercie Prestona są też spławiki 10 gramów i 12 gramów, takie naprawdę poważne i można nimi łowić daleko, natomiast musicie się liczyć z tym, że ciężko będzie Wam tam czymkolwiek strzelić i łowi się nimi tak daleko wtedy, kiedy wiemy, że te ryby tam są i to jest jedyne rozwiązanie, żeby je tam dostać lub, przepraszam, bo coś mi wpadło do oka, lub po prostu tak mega wieje, a nadal da się łowić ryby na pellet Wagler, że taki spławik jest wskazany. Zobaczcie, ja mam w swoim arsenale, czy to jest ta szuflada? Uwaga, uwaga. Tak, ta szuflada, zobaczcie. Mam jakiś wybór pellet Waglerów. Mam 3-gramowe spławiki. To są moje ulubione, ale musi być totalnie bezwietrzna pogoda i nieduże odległości. Mam spławiki, które mają 6 gramów. Dzisiaj takim właśnie łowię, ponieważ 6 gramów i ten ciężarek powoduje taki plusk i taki hałas, nie za bardzo odbiegający od ciężaru i plusku pelletu, który wpada do wody, a o to nam chodzi. Dalej, ja mam spławiki, które mają 10 gramów. Gdyby dzisiaj jeszcze mocniej wiało, to nawet na 20 czy 30 metrów muszę strzelić dziesiątką, żeby ona skutecznie i w punkt doleciała. No i jest spławik do zadań specjalnych. To jest moja ulubiona bazuka 12-gramowa. No przepiękna sprawa, no ale do zadań specjalnych, tak jak powiedziałem, albo rzucamy daleko, albo rzucamy przy jakichś trudnych warunkach pogodowych. Zawsze mam je ze sobą pod ręką. Zobaczcie, mój zestaw wygląda dzisiaj tak. Wędka, o której mówiłem, czyli Dura Pellet Wagler z Preston Innovations. To jest nowa seria, to jest seria budżetowa, jeśli można ją tak nazwać. Jest to seria, którą wiele osób może sobie pozwolić na to, żeby zainwestować w taką wędkę, a ona, jak sama widzieliście, pod 2-kilogramową rybą pracuje przepięknie. Ja chętnie Wam później pokażę lub może w ciągu dnia zobaczycie, jak ona się zachowuje na naprawdę dużych rybach. Nie ma się totalnie czego bać, ja się nigdy nie boję wędkując i wyginając kij. On jest po prostu do tego stworzony. To jest długość wędliska, która ma 3,35, czyli 11 stóp. Dla mnie to jest mega uniwersalna długość, bo mogę nią sięgać na wszystkie odległości, które są mi potrzebne. Do tego jest założony kołowrotek Magnitude w wersji 520 i pływająca żyłka i tyle Wam wystarczy do szczęścia. Zestaw dalej jest zbudowany tak, że tutaj mamy stoper,
Tutaj mamy 2 stopery. Te 2 stopery, słuchajcie, są po to, żeby przy rzucie, jakbyś fizyka nie powodowała, że ten spławik, gdyby to był jeden, to mógłby go przesuwać i zmieniać Wam głębokość, a raczej długość tego zestawu, na którym wędkujecie. Natomiast 2 blokują ten zestaw i on będzie wpadał z tą ustawioną głębokością tam, gdzie chcecie. Później mam tylko zrobioną pętelkę i jest pętla w pętlę, przypon. W moim przypadku na razie do tej pory z gumką, z haczykiem KKMB. Takich używam głównie i to jest rozmiar 12. Nigdy większych nie użyłem, to jest 12, używam jeszcze 14. Zupełnie nie ma się czego bać, te haki są bardzo wytrzymałe, a z pięknie pracującym wędziskiem nie musicie się bać o to, że zostanie on rozgięty. Sugerując się też trochę sposobem łowienia Marcina, że Marcin łowi na pelet Waglera i stosuje twardy pelet, więc ja założyłem aktualnie waftera w kolorze naturalnym. No i mam kolejne branie. Tym razem mam wrażenie, że ta ryba jest trochę większa niż wcześniejsze. Mam nadzieję, że uda się ją wyciągnąć. Silne są, naprawdę silne te ryby są tu. A fakt, że pod nogami jest tu trochę wody, to te ryby mocno walczą. Dobra, chodź do mnie. Dobra, mam Cię. Moja kolejna ryba. O Jezu, w sumie już 7. Dobra. Ryba idzie do wypuszczenia. Wypuszczamy. No, chodź. Tu się zaplątała. Ok. Popłynęła. I walczymy o kolejną rybę. Gonię Cię, Krzysztof! Ja mam Pięknie. 7. Ile? 7. 7. No nie, to moja będzie chyba 5. Także jestem w tyle, ale generalnie piękne brania na pelet Wagler, przyznaję się. I to też nie jest jakaś mała ryba, to jest naprawdę fajna ryba. Mam pewien sposób, Krzysiek, jak je zmusić do szybszych brań na pelet Waglerze. No, Chciałbyś wiedzieć? no dawaj. Nie mogę Ci powiedzieć, bo na zawodach byś ze mną wygrał. Powiem to za to widzom później, dobra? Może tak być? Dobra, to później obejrzę film i posłucham. I tak Ci skopę tyłek. Dobra. Słuchajcie, jest fantastyczna ryba, fantastyczna zabawa przy takim wietrze. Teoria mówi, nie łów na wietrze na pelet Wagler. Łamiemy dzisiaj tą teorię, zobaczcie co się dzieje. One nie mają problemu z tym, żeby pobrać przynętę, która wpada do wody. Ja już widzę ten pomarańczowy kolor pod powierzchnią. Zobaczcie, podbierak taki wystarczy w zupełności. Jeszcze dużego nie trzeba używać. Mam nadzieję, że się dzisiaj przyda. Tutaj trzeba troszeczkę niestety powalczyć. Tak jak powiedział Krzysztof, tu jest głęboko, one to doskonale wiedzą, gdzie mogą próbować z nami wygrać. I tutaj właśnie to robią. To jest, myślę, takie 4 kg na moje oko. Jej! No, 4 to przesadziłem, ale 3,5 będzie. Na tym łowisku te ryby są naprawdę silne. Taki średniak dał mi bardzo dużą frajdę przy wędkowaniu przy pomocy spławika. Super zabawa. Jedzie do wody, a ja zajmuję się dalej wędkowaniem, bo tam koleżka na pomoście obok mnie goni, a to jest gdzieś z tyłu głowy mi tkwi ta rywalizacja, słuchajcie. Ty, ale nie pod pomost. Nieposionym. Nie poziom. Nie w słupki. Dobra. Mam Cię. O, mam kolejną rybę. Tym razem sporą. Ładna ryba. Zmieniałem przynęty, kombinowałem z kolorami i aktualnie
Na różowego waftersa udało się złowić takiego ładnego karpia. Dzisiaj aktualnie mój największy. Marcin miał ładnego na pelet waglera, ja mam swojego na metodę. I zwracamy wolność karpikowi. Ładnie odpływa. Dobra. Idziemy po następny. Krzysiek, złowisz jakieś amury? Nie. No to ja wam coś powiem. O, co ty robisz? Czekaj jeszcze raz, bo on mnie zbałamucił. Dobra. Krzychu, złowiliście jakieś amury? Nie. Patrzcie. To jest mój chyba dzisiaj 3. lub 4. amur. Widzicie? Wypuszczę go i coś wam powiem. A, jaki wariat! Dobra. Z amurami jest tak, że one bardzo często chodzą blisko powierzchni wody. Ja jestem w stanie je złowić, chociaż są czasami męczące przy holu, ale Krzychu łowi same karpie. To jest jakby domena amurów, że one są blisko powierzchni wody. Musicie sobie zdawać z tego sprawę. Pelet wagler, jeśli lubicie łowić amury, daje wam na to większą szansę. Jeśli wiecie, że w jakimś łowisku są naprawdę duże amury, bo często je widać przy powierzchni wody, to pelet wagler da wam na to większą szansę niż na przykład metod Feder czy bombka. Mam kolejną rybę. W sumie mam nadzieję, że doholuję. 9. z kolei. A do dzisiejszego wędkowania wybrałem jedno z wędzisk z mojej ulubionej serii Monster X. W tym przypadku jest to 10. Do tego kołowrotek Extremity 520. Mój ulubiony zestaw na łowiska komercyjne. Ja wiem, że są supery, supery X, inne serie, ale monstery dla mnie osobiście nie urzekły. Tą serię uwielbiam. Mam każdy kij z tej serii i osobiście na każde łowienie komercyjne wybieram tą serię. Czy pelet wagler, czy metoda, czy bombka. Od Łązi po 12 Monster Xa i pelet wagler 11. Cała seria jest u mnie w zestawie. Natomiast jeżeli kołowrotki, to pod taką walkę uważam, że kołowrotki Extremity 520 są jeszcze w rozmiarze 620, są idealnym tematem do takiego wędkarskiego, komercyjnego ciuchrania. Dobra, wypuszczam moją 9. rybę. Ale przy okazji, jak kręcimy materiał, mówiliśmy o sprzęcie, to chcę wam pokazać nową sztycę z serii Extreme XS. Jest to wersja 3,6 metra z 2 gwintami i uważam, że do komercyjnych zawodów jest to świetna sztyca. Bardzo sztywna, nadająca się idealnie pod duże kosze. Ok, ja dzisiaj to przy wędkowaniu mam mniejszy kosz ze względu na to, że te ryby są mniejsze. Natomiast jeżeli bym potrzebował założyć tutaj duży kosz, największy jaki aktualnie mam pod zawody komercyjne, w ogóle pod zawody, to nie bałbym go się założyć. Jest bardzo fajna, sztywna sztyca, którą idealnie da radę operować i te największe ryby wyciągać. Uważam, że jest to jedna z lepszych sztyc aktualnie w ofercie. Moi drodzy, już wam wspominałem o nowej sztycy od Preston Innovation. 3,6 metra z 2 gwintami. Co wam chciałbym pokazać? Przy krótszej opcji mamy gwint, no i przy dłuższej jest gwint. Natomiast bardzo istotnym elementem w tej sztycy jest to, że każdy z gwintów jest dwustronnie blokowany. Czyli macie większą pewność, że przy holu i podbieraniu w sumie dużej ryby nie zerwiecie kosza, macie pewność, że nie połamiecie tego zestawu. Wiele razy nad wodą, na zawodach było widać, jak chłopaki podbierają, te gwinty gdzieś tam latają w tych sztycach. Tu macie pewność, że ten gwint jest dobrze zabezpieczony z 2 stron, czyli jest stabilny, mocno to trzyma
i nawet przy użyciu dużego kosza, dużego podbieraka, to macie pewność, że nie rozwalicie tego, nie połamiecie. Tu jest seria 3,6 metra. Aktualnie w nowej serii są 4 sztyce, bodajże od 3 do 4 metrów. Ja wybrałem 3,6 ze względu na fakt, że najbardziej leży mi w ręce i z drugiej strony przy dużym podbieraku bardzo dobrze mi się nią podbiera i mam lepszą pracę z podbierakiem. Bardziej ją czuję w ręku i wtedy mogę szybciej zareagować. Niektóre osoby, tak na przykład jak Marcin, ze względu na fakt, że jest troszeczkę niższy ode mnie, może by wybrał serię 4-metrową i by mu się lepiej podbierało. Ja przy swoich gabarytach wybrałem 3,6 i dla mnie jest to rewelacyjna sztyca. Poza tym, jedną rzecz, co Wam pokażę bliżej. Zobaczcie na ścianki w tej sztycy. Są naprawdę grube, co gwarantuje Wam fakt, że nie połamiecie jej. Zobaczcie, wymieniam teraz przypon. Coś Wam powiem. W wielu sytuacjach, ja przynajmniej też tak mam, że podczas wędkowania na pellet Wagler problemem jest, nieważne jaki byście mieli pellet, mniejszy, większy, baryłkowaty czy zwykły, czy taki jak ten, czy taki jak ten o pięknych kształtach jak ten Perfect Fin. Czasami jest tak, że szczególnie ja zauważyłem, że to jest przy małych amurach, że one tylko dotkną i potrafią go ściągnąć. On pod wodą robi, kiedy jest suchy, to pod wodą robi się szybko taki, że może spaść. Jest rozwiązanie tego problemu. Zanim założę zestaw, to Wam pokażę. Zobaczcie, tu jest pudełko z tymi pelletami, których używam. Mam tu zalewkę, tu jest F1, mój ulubiony smak. Pięknie pachnie. Wystarczy, że troszeczkę się go zaleje. Przed wędkowaniem najlepiej. Można to wymieszać. I co to powoduje? Raz, że pellet, który zakładacie na gumkę, na przypon do wędkowania, smuży, bo ja mam całe palce oleiste, on się robi oleisty, ale za 10, 15 czy pół godziny, jak on sobie w tym poleży, stanie się taki troszeczkę bardziej mokry i on wtedy z tej gumki tak łatwo nie spada. To jest jakby przewaga używania go ponad suchym pelletem, że możecie być wtedy bardziej pewni, że jak on jest taki trochę mokry, że Wam szybko z tej gumki nie spadnie. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, wymieniam teraz przypon. Spróbuję innej rzeczy. Mam tutaj zestaw przyponów do bombki, do pellet Waglera. Biorę 12 na KKMB, ale ta 12 jest, zobaczcie, z bagnetem. Sam sobie to wiążę, to jest 12 z bagnetem. No przecież na pelletu twardego na bagnet się nie założy, ale skoro te ryby fantastycznie reagują na twardy pellet, my nim nęcimy. Mam tutaj kuleczki Sonobite'a, Chocolate Orange. I w tych zestawach są wersje ciemne. Zakładam to normalnie na bagnet. Bagnet, tu nie chodzi jakby jak prezentacja, jak w metodzie, tylko chodzi o to, że bagnet bardzo dobrze trzyma przynętę. I ona, rybie jest bardzo ciężko ją zdjąć i ona długo nam na zestawie wytrzyma. A oprócz tego, jeśli dzisiaj ja wędkuję na niedługiej, niezbyt wielkiej głębokości, zobaczcie, to jest przypon. I teraz jak ja go założę do zestawu, to jest nieduża odległość, tak? To jest tam 35-40 cm, maksymalnie 50. O co chodzi? Jak te ryby mi reagują zaraz blisko pod powierzchnią wody, to jakby ja nie chcę, żeby ten zestaw z tym pelletem twardym spadał zbyt szybko. No, pellet twardy jest fantastyczny, ale on spada szybciej niż taki wafters. Taki wafters dobrze zbalansowany z haczykiem, a te waftersy Sonobite'a na haczyku 12 czy 14 świetnie go balansują. Bardzo, bardzo powoli opadają. I teraz ten zestaw jak wpadnie do wody, mi zależy, żeby on czesał tutaj wodę. Tu i maksymalnie dotąd, bo tu mam brania, a wafters na zestawie powoduje, że to się dzieje jeszcze wolniej niż na twardym pelecie. Ja mam dzięki temu przewagę nad tymi rybami. Ale mnie to jara. Zobaczcie, co się dzieje. Te ryby zwolniły z braniami, wafters powoli opada. Spławik znika. Coś fantastycznego. To jest bardzo ładna ryba. Tak, na moje oko z 5 kg. Zaraz zobaczymy, ale zobaczcie, co robi, jakie wiry, jak się wędzisko wygina. Fantastyczna walka. Bardzo się cieszę, że tu przyjechałem. Słuchajcie, dawno się tak nie pobawiłem na pellet Wagler. O, no,
No to jest zabawa. Dawno się tak nie pobawiłem na pelet wagler, dawno tak nie odpocząłem nad wodą, przyznaję. Jest pięknie, cicho i spokojnie, a ryby, jak sami widzicie, biorą, wszystko im pasuje. No i dobry kompan obok. Dobry kompan obok i Krzysiek też jeszcze znośny, także jest spoko. Patrzcie, jeszcze chwilkę i ją podbierzemy. Jest na wysokości 20 cm pod powierzchnią. O, teraz. Jej! Nie jest mały, nie jest duży, jest naprawdę taki, jakie lubię wędkować. Bez przesady, pod względem wielkości, ale już daje ogromną frajdę. Nie no, on waży. Z 5 kg waży. Powoli pobrała waftersa. To było czuć, że ten wafters te 15 sekund opadał i potem nastąpiło branie, aż się woda otworzyła. Nie dziwię się, przy 5 kg takiej wagi i masy, no grzeczny bądź, to naprawdę jest spektakularny widok na wodzie. Piękna, wypuszczam. Niech ucieka. Słuchajcie, zapytacie, no w sumie jak usiąść nad wodą, jak zacząć z tym pelet-waglerem, jak zacząć przede wszystkim ze strzelaniem. Bo samo założenie na przynętę peletu czy waftersa, tak jak widzieliście, no to jest jedna rzecz, ale posłuchajcie, ja zwinę na chwilę, żeby nie było jakiegoś numeru, albo w ogóle wyjmę. Zobaczcie, no bo mamy proce, mamy pelet, no jaka to sztuka strzelić. Mieszek ma swoją objętość. Przecież ja mogę wziąć cały mieszek peletu, tak? Mogę wziąć cały mieszek peletu, walnąć na odległość, na którą chcę wędkować, no i rzucić tam zestaw, ale to nie o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby wystrzelać się ze wszystkiego, co macie, wywalić całe kilka kilogramów peletu, a tam ile Wam się zmieści do mieszka, najlepiej, żeby w sklepie to mieszek miał taką pojemność. To nie o to chodzi. Siadam na łowisku, biorę 3 pelety, dosłownie 3 pelety. Wkładam do mieszka, strzelam na odległość, na której chcę wędkować. Dlaczego tylko 3 pelety, skoro tych ryb jest tam sporo i te ryby są duże? Dlatego, że ja robię to regularnie przez cały dzień i ja chcę wywołać konkurencję pokarmową u tych ryb. Jeśli ja walnę tam dużą ilość peletu, a tych ryb jest tam 5, a moich peletów poleciało 30, to jaka jest szansa, że znajdą moją przynętę? No bardzo mała. Ale jeśli tych ryb jest tam 5, a ja strzelę 3 pelety, to zostaną te 3 zebrane i mój do tego dziękuję, do widzenia, mam rybę na haku. O to chodzi. Zastanówcie się, jak dużo strzelacie. Może się okazać, że tych ryb jest tam 15. Okej, strzelajcie cały mieszek, ale trzeba to wypracować. Nie można tak zacząć. To trzeba robić stopniowo. Zaczynamy od 2, 3, 5 peletów i trzeba jakby do tego dojść stopniowo przez pierwsze 15, pół godziny czy godzinę. Kolejną rybę mam. Dużo, bardzo dużo obcierek. Ta ryba zrobiła się jeszcze bardziej chimeryczna i zauważyłem, że jak często rotuję przynętami, kolorami przynęt, to wtedy te ryby częściej biorą. Jeżeli zostanę na jednej przynęcie dłużej, to ta ryba już po drugim, trzecim braniu już tak nie reaguje dobrze. Jak zmienię kolor przynęty na inny, aktualnie pomarańczowy i biały dawały najwięcej ryb, ale na przykład teraz próbowałem już kompletnie innego koloru, no to ta ryba odżyła na nowo. Więc z samego rana pomarańczowy kolor, później jak było pochmurno biały, teraz kiedy już jest troszkę później, zaczął lepiej działać różowy kolor, więc obstawiam, że w trakcie łowienia trzeba często kombinować z przynętami, próbować rotować nimi ze względu na to, że te ryby już się przyzwyczajają do tego, co podajemy im na dnie i często już się robią coraz bardziej ostrożne. Uspokój się i tak Ci zwrócę wolność. O Jezus, mam Cię.
Kolejna ryba złowiona, zwracamy jej wolność. No bardzo ładne te ryby są i silne, ale no pełnołuskiego jeszcze dzisiaj takiego ładnego nie złowiłem. Dobra, chłopaku, płyniesz. Piękne, nie? Jesteś zadowolony? Happy jesteś? No jest. To wypuszczamy. Tak, zgadza się. Ty, ale pierwsza mała ryba. Nie. Ty no. Co robią leszcze? Łowią leszcze. Niech sobie płynie. Czego nie lubię przy leszczach? Człowiek uklejony. Ale powiem wam jedną rzecz. Poczekajcie jeszcze. Łowię standardowo jedną mieszanką. Jest to Match Method Mix i Pellet Prophet 2. I teraz jak już łowimy, chciałem zobaczyć, czy poprawię swoje łowienie, zalewając towar jakąś zalewką. I użyłem Powerscopexa. Zalewki od Sonobites. I o dziwo od razu wszedł mi leszcz. Więc teraz pytanie, czy na przykład bardziej słodki towar tutaj nie spowodowałby faktu, że ta drobniejsza ryba zacznie żerować. Nie karpie, ale może leszcze, może jakieś karasie. No ciężko powiedzieć. Ale przy użyciu Powerscopexa udało mi się złowić leszcza i to bardzo szybko. Więc wracam do swojej standardowej mieszanki, a teraz wam pokażę, jak nabijam koszyk. Prosty podajnik na system ICS 30-gramowy flat. Do tego przypon na haku KKHB 12. Mam akurat pomarańczowego waftersa, przepraszam, różowego waftersa. I dzisiaj robię tak, że najpierw nabieram pelet w foremkę, ugniatam, czyli mam jedną warstwę. Dopiero w foremkę wkładam hak z przynętą, zasypuję zanętą, zamykam jeszcze raz, czyli robię podwójną warstwę i taki zestaw wędruje do wody. Jakie są efekty tego? Widać było, bo ta ryba jest, pasuje im to. Można by tu było też zrobić mieszankę pół na pół, czyli zanętę zmieszać z peletem i tak łowić. Ja akurat to mi się sprawdza tutaj w tym momencie rewelacyjnie, więc nie kombinuję, ale sądzę, że mieszanka pół na pół zanęta z peletem też by dobrze działała dzisiaj. O, mieliśmy chwilę przerwy. Słońce wyszło bardzo piękne. Mi się wydaje, że to jest takie słońce przed wieczorną burzą. Nawet była taka tafla bez pomarszczenia od wiatru. Natomiast generalnie musiałem na to branie dosyć długo poczekać. Ale wydaje się, że to nie jest taka 2 czy 3 kg ryba, tylko będzie już taka fajna. Całkiem no chociaż łatwo teraz idzie coś tu kolega. Może to amur? Nie, to nie amur. Karp. O, ale ładny. Wydaje się ładny. Coś za bardzo się spokojny zrobił przy pomoście. Martwi mnie to. Czy teraz nie będzie mi tu murował? Ale to jest coś fantastycznego. Taka walka na pelet waglerze. Zobaczcie, jak kotuje tą wodą. No i uruchomił się. Ja już czuję, co jest. On już próbuje, zobaczcie, jak się kignie pod wodę. Już próbuje ciągnąć pod pomost i do dna, bo tu jest troszkę głębiej. On wie, gdzie jest bezpiecznie. No. Ale już go podciągnę. No i jeszcze chwila. Zaraz go podciągniemy. Nie możemy przesadzić. I tak się za bardzo nie zastanawiam z tym nowym kijem. On daje świetnie radę. No ale jest też jakaś wytrzymałość zestawu, prawda?
Ło, idzie pod pomost. Dawaj tu, gościu, do góry, a nie mi tam pod pomost. Ale zabawa. No, na powierzchnię. Jest! Takiego właśnie chciałem złowić, słuchajcie. Wystarczy mi zupełności. Mam ładnego kabanika. Słuchajcie, przyatakował waftersa, tak jak wam mówiłem. Trochę brania ustały, ale wafters wypracował mi taką piękną rybę. Dała popalić, trochę mnie zmęczyła na tym słońcu popołudniowym, ale jest śliczna. Naprawdę muszę przyznać, że mnie zmęczyła. Hol nie był długi, ale intensywny. Piękny, zobaczcie na niego jeszcze ostatni raz. Żegnamy się z kolegą. No, uciekasz? Popłynął. Kolejna rybka dzisiaj. Teraz ładny, pełnouski kolega. Strasznie silny. Popłynął. Krzychu, a Tak? znasz taką sztuczkę? Znasz taką? Patrz. Wafters idealnie mieści się do pudełeczka. Wstrząsasz i strzelasz. I tą bronią ci dzisiaj załatwię, gościu. Ty, Patrzysz. ale to jest dobre też pod bombkę. To jest dobre pod wszystko. Nawet jakbyś miał paluszki, to możesz se zamoczyć. O, Widziałeś to? widziałeś to? Wiesz, że mamy drugi dublet? Jezu, chyba serce mi aż tak walnęło, nie? Pierwszy raz miałem takie branie dzisiaj, w którym się aż totalnie woda otworzyła. Oj, spadła. Generalnie to uważam, że nawet nie wiem w sumie, którą mamy godzinę, jest tak fajnie. Natomiast jest to na pewno godzina popołudniowa i zaczęły się takie prawdziwie popołudniowe ryby. Były te trójki, czwórki, dwójki, małe amury. A teraz mam trzecie branie konkretnej ryby. Jedna już była na macie, była zaprezentowana. Druga została w wodzie, niestety. Ale to branie to bije dzisiaj wszystko na głowę, nie? Żadna ryba, to już mówiłem, ale powiem to jeszcze raz, bo serce mi chce z ramy wyskoczyć. Żadna ryba nie dała mi dzisiaj takiej jazdy jak ta. A ty co tam masz? Nie wiem co mam, ale małego karpika. A widzisz, pelet wagler popołudniowo rządzi. Moim zdaniem, Krzysiek. Kiedy ryby masz na dnie, możesz połowić z metody. Kiedy ryby duże po południu przychodzą pod powierzchnię, to widzisz, co się u mnie dzieje. Zobacz na ten kij. Zobacz, jak to się gnie. Jestem bardzo ciekawy, co jest na końcu tego zestawu. I powiem Wam, że nawet, że to jest duża ryba, że w miarę łatwo można ją przyprowadzić do pomostu. Natomiast to, zobaczcie, ona już czuje, że tam coś się dzieje pod pomostem, jest dla niej coś bezpiecznego. To teraz to ona mi tak przymurowała do dna, że jedyna opcja to po prostu poczekać grzecznie na amortyzację wędziska i wyczuć ręką tutaj leżącą na rękojeści, kiedy będzie moment, że mogę ją pociągnąć do góry. Bo gdybym to zrobił teraz na siłę, to jest po zestawie, po rybie, ryba zostaje wypięta. No nie ma opcji, fizyka nie kłamie, wypniemy jej haczyk albo go rozprostujemy. Natomiast trzeba jej dać chwilę popływać. Ja normalnie, słuchajcie, czuję, jak ona wariuje. O, idzie do góry, idzie do góry, idzie do góry. Nie, jeszcze nie. Kółeczko tylko nam tutaj zrobiła piękne. Myślę, że zaraz zacznie troszeczkę mi odpuszczać. Pociągnę ją do góry i staram się wcelować w nią podbierakiem. O, tu jest trudniejsza zabawa niż u kolegi na boku. Patrzcie, idzie do góry. O nie, to jest moc. To są karpie. Tutaj jest co robić, szczególnie przy spławiczku. No, chodź do góry. Jeszcze poczuł woń dna. No, ja i tak powiem Wam, że nie oszczędzam się tutaj. Niedelikatny jestem. Na tyle, na ile mogę, a i tak trzeba się naczekać, zanim ona trochę podejdzie do góry. Nie boją się podbieraka, bo ma fajny czarny kolor, to jestem pewien. Natomiast generalnie one wiedzą, że trzeba trzymać się niżej. Jeszcze nie jestem w stanie jej poderwać, uwierzcie mi. O, widziałem ogon, jest dobrze. Jest dobrze.
Jest dobrze. Ale pysk, wchodź. Wchodź, gościu. A, nie mam siły. Jej. Pelet wagler po południu. Dają się we znaki te popołudniowe ryby. Zmoczmy tą matę, bo rybka musi mieć tutaj mokro. Mata nie może być ciepła. Oj, spokojnie, kolego. Chodź. Grzeczny bądź tylko. Zaraz pokażemy Cię tutaj widzom i wracasz do domu. Zobaczcie, to będzie szybka akcja. O! Patrzcie, to jest naprawdę silna ryba. Uwielbiam pelet wagler latem. Polecam Wam, spróbujcie. Wystarczy budżetowy kij Dura. Coś wspaniałego. Jedziemy z nim do wody. Dziękuję Ci, kolego. Przyjadę kiedyś jeszcze do Ciebie. No, możesz uciekać. Dzięki. Kolejna. Kiedy Marcin wyciągał swoją ładną, dużą rybę, udało mi się złowić dwie mniejsze i... Brawo, Krzysztof! Po małym filmie z Feeder Fansów mamy ładną rybę. No, długo się naczekałem na nią, ale w końcu jest. W końcu dopisała większa ryba. Tak, piękna. I wypuszczamy ją do wody. Niech płynie. Następna ładna ryba. Nie wiem, 1,5 minuty, może 2 minęły. Strzeliłem procą, słuchajcie, 3 peleciki. Położyłem tam od razu pelet waglera. Odłożyłem sobie kij bezpiecznie na podpórce. Dostrzeliłem 3 pelety. Przeciągnąłem pelet waglera. Uważam, że to jest mega ważne. Ruszamy wtedy zestawem. I od razu, ale to od razu nastąpiło branie waftera. On wtedy się fajnie podnosi. Opłada delikatnie. I od razu jest ryba. No ale dobrego są trudne jakby zakończenia. Zobaczcie, co się dzieje na niebie. Tak jest, jak zapowiedziała pogodynka, o okolicach godzin popołudniowych zbiera nam się tutaj nad głowami burza i my już serdecznie dziękujemy za to wędkowanie. Napracowaliśmy się bardzo mocno, ryby były bardzo waleczne, szczególnie te po południu, ale musimy już sobie powoli odpuszczać. Krzychu ma jeszcze zestaw zarzucony, mam nadzieję, że jeszcze smyrnie jakąś rybę. No a ja holuję tą. Nie jest tak duża i okazała jak poprzednie popołudniówki. Mam, Jest u Krzycha. Masz rybę? mam. No to ja rozumiem takie powolne zakończenie, słuchaj, w takim stylu, nie? Ale branie było takie nijakie. Takie nijakie, ale ryba będzie taka konkretna. No dobra, podbieramy, jest już gotowa. Nie jest taki duży jak poprzednie, ale jest nadal piękny. Zdecydowanie bardzo ładne ryby na pelet waglera na łowisku. U Makary łowi się po południu. No to raczej dzisiaj ostatnia moja ryba. No bo kończymy powoli wędkowanie, bo burza się zbliża. Marcin wyciągnął już swoją rybę, ja holuję jeszcze swoją. No i kończymy na dzisiaj tą przygodę, rewelacyjną przygodę z tym łowiskiem i z tymi rybami, bo naprawdę to był świetny dzień. Tylko niech jeszcze wyciągnę tą rybę, ale już widzę, że jest czarna. On nie jest duży, ale kurde jest pierun straszny. Dobra, jedno kółko, drugie kółko, no i chodź tu, do mnie, mam Cię. Ostatnie 2 piękne ryby na zakończenie tego dnia. Tylko twoja jakaś taka dziwna, ma taki moro kolor. Ładne i silne. Ok, wypuszczamy je, bo to już jest końcówka dnia. Krzysiu,
Tak, jedziemy. Poszedł, patrz. No. A ten? Jest w tobie życie, kumplu? Jest, zobacz. Założony plan chyba wykonaliśmy, chyba raczej na pewno, prawda Krzysztof? Tak, Było porównanie dwóch metod. W ciepły, piękny dzień na nowym łowisku, próba dostosowania się do jakiejś systematyki ich łowienia. Ja uważam, że jestem ze swojego wędkowania zadowolony. Wypracowałem przypon, wypracowałem systematykę strzelania, przynętę. Wafters był petarda, powoli opadający. Polecam Wam spróbować. Krzychu, też chyba możesz coś powiedzieć o swoim wędkowaniu, jak tam według Ciebie to wyglądało? inaczej. Metoda tu zaczęła działać bardzo szybko, bo tak naprawdę od pierwszego wstawienia coś się działo. Było dużo obcierek, na pewno zmiana koloru w ciągu łowienia, w ciągu dnia, w czasie łowienia dawało różne efekty, bo na samym początku pomarańczowa przynęta, sztos, dużo brań. Później zrobiło się pochmurno, pomarańczowy nie pasował, biały wafters robił robotę, a z końcem dnia te pierwsze przynęty w ogóle odpadły jakoś na bok, te ryby już ich nie chciały. I na co łowiłeś? Ostatnie ryby złowiłem na różowego waftersa, więc Tą czarną też na różowego? tak, czarnucha złowiłem na różową. I tak naprawdę okazuje się, że i pellet wagler, tylko on odpalił u Marcina troszkę później. To normalne, słuchajcie, to trzeba sobie wypracować te ryby. Mało kiedy jest tak, że rzucam i one są. Nie, to trzeba je tam nauczyć tego, że ten pelet wpada i wtedy możemy je sukcesywnie łowić. Trzeba znaleźć to, co wcześniej powiedziałem. U mnie metoda działała od początku, dawała dużo ryb, ale u Ciebie na pellet waglera wchodziły amury i duże ryby. Ja w większości miałem same karpie i przeważnie te mniejsze. Okej, trafiły się jakieś tam 2-3 sztuki większe. Miałem dwie sytuacje, gdzie były duże ryby, ale no przypon gdzieś tam, czy zestaw nie wytrzymał. Sądzę, że bardziej tu żyłka poszła po grzbiecie i dlatego strzelił zestaw. Generalnie dzień był świetny, generalnie był dobrze rozpracowany, Tak. generalnie trzeba tu wrócić. I mamy nadzieję, że ten materiał Wam się spodoba, że coś dla siebie wyciągniecie z tego materiału, zarówno na metodę, na nowym łowisku, na jakby tą prosty rodzaj wędkowania, na metodę bez zbędnych kombinacji, systematykę w pellet waglerze, żeby to miało ręce i nogi. Natomiast pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał Preston Innovations Polska, żeby dać lajka pod tym filmem, napisać jakiś komentarz. Dziękujemy Wam za mile spędzony czas. Widzimy się w następnym materiale na Już kanale. niebawem. Ile było do ilu? Ile było do ilu? Ja mam 19 ryb. Tak. Tak. No to ja mam 15 albo 16, ale dużych. Tak. Przegrałeś. Inaczej, ilościowo wygrałem. Kilogramowo Dobra, mam nieważne, przegrać. było dobrze. Piąteczka. Czekaj, bo mi ten mikrofon się tu źle wygląda. Jakby mi mysza ogon wystawiła. Ty.